Witajcie kochani, witam Was serdecznie na jednym z kolejnych filmów ze sklepów używanych. Moi drodzy, dzisiaj jest deszczowo, deszczyk pada, ja stoję na razie pod daszkiem, więc na mnie nie pada, ale cały czas z kapuzą albo z parasolem, moi drodzy, dzisiaj. Tak dla odmiany, cały czas było pięknie, więc nie ma co marudzić, deszcz też jest potrzebny. Idziemy pooglądać trochę piękne rzeczy, zobaczymy, może coś tam się przylepi. Zapraszam serdecznie. Chyba jakoś sklejony jest, ale na gumę. Nie otworzę jedną ręką. Tu mam jeszcze takie, one są wszystkie po 50 centów chyba. Tu mamy taką podstawkę na coś. A tu mamy taką ładną paterkę srebrną. I to nawet może być WMF. Całkiem możliwe 50 centów. Takie coś, pojemnik na coś, euro 50. Tu mamy termos, tu mamy taką fajną rybę, zobaczcie. O, można coś na niej położyć dobrego do jedzenia. I co tu jeszcze jest? Rosenthal. No ciekawe, tak podejrzewałam, że są raczej to coś droższego jest niż tańszego. Takie podkładki. Może nawet konfiturówki po 3 euro. A tu mamy taką do kawy, nawet taką mam chyba w domu jedną. Tutaj mamy dzisiaj bardzo dużo pięknych rzeczy. Już się trochę rozglądnęłam. Tutaj na przykład mamy takie miski ażurowe po 5,50. Ta mniejsza czy 50 nie mają sygnatury. Co tutaj mamy? Wedgwood, taki nowszy, czyli Anglia. Tu mamy takie piękne niebieskie, też angielskie. Nie jest to spod przypadkiem. Jest to spod pewnie. Albo Johnson's Brown, czyli Ironstone. A tu mamy moje ulubione. One są takie, słuchajcie, zwykłe. Niektórzy mogą twierdzić, że to są po prostu zwykłe porcelanki. One są bardzo trwałe. Ja je zawsze poszukuję, bo chciałabym mieć taki zestaw na 12 osób. Nie są tanie, bo są po 4,50 sztuka, co wychodzi mniej więcej 20 zł za taki duo, co nie jest niestety mało. I tu dzbanki mamy po 9,50. Co tu jeszcze jest? Tutaj jest taki fajny zestaw. Każda rzecz kosztuje osobno euro 50. Fajne, takie miniaturowe te filiżanusie. Brakuje dzbanka. Brakuje dzbanka. Co tu jeszcze jest? Tu Rosenthal, ale już go wam chyba pokazywałam. Tu w górę mamy piękny Fürstenberg po 7 euro. I tu obok mamy 4,50 taki świecznik. To jeszcze jest ciekawe. Za 3 euro. Bardzo ciekawy ten dzbanek. I tu jeszcze mamy bardzo ładny taką lampkę. Chyba bardziej na ozdobę niż do picia czegokolwiek. I tu jeszcze taki świecznik też za 2,50. A tu u góry mamy taką piękną wazę z przykrywką. Jest to Zeltman Weiden. Nie wiem, czy mi teraz było słychać. Jest to Zeltman Weiden za 18,5 euro. A to, moi drodzy, to była kiedyś taka edycja. Można było kupić z kawą Chibo. W sklepach Chibo. Takie właśnie kubki. Mniejsze, większe. To chyba nawet jako premię się dostawało. Coś tam było, że można było jakieś punkty nazbierać i potem sobie takie kubki odebrać albo filiżanki. Te są ładne, nie? Takie podwójne. I seria jest od Ritzenhof. Widzicie tutaj napis Ritzenhof. 4,50 za taką szklankę. To chyba dużo. Tak mi się wydaje, że dużo.
góry taki bardzo ładny wazon, ale on jest niestety uszkodzony. Trzeba się dobrze przyjrzeć. Już tego znowu nie widzę. A, tutaj na brzeszku. W sumie tak niewiele, ale niestety. Dlatego 4,5. Pan się tłucze. 4,50 dlatego. Ten mnie ciekawi. Taki dzbanuszek. Myślę, że stary, na pewno stary. Fajny. Taki przykuwa wzrok. Tu mamy jeszcze troszeczkę kryształów, ale dzisiaj są drogie. Ten jest po 5,50. I te inne też nie są dużo tańsze. Tu mamy jeszcze taką piękną misę za 4,50. O, to jest też ładna cukiernica, ewidentnie, bo ma na łyżkę, na łyżeczkę wcięcie. Bardzo ładna. Za 2,50, słuchajcie. Więc naprawdę bardzo ładna. I tu mamy jeszcze takie malusie kufelki. To tak trochę z kufelkami mi się kojarzy. Czy one są emaliowane? Możliwe. No. Szkoda, że tylko 3. Takie maleństwa. Po euro za sztukę. Ja już tu chyba z godziny jestem w tym sklepie. Chodzę, oglądam i chodzę i oglądam. No nic. Nagrywamy dalej. Tu chyba się nic nie zmieniło. Chyba jest to samo, co było. To jakieś niewydarzone, strasznie takie malutkie dziurki. Potem to wyczyścić to chyba jest problem. Tu mamy takie stare urządzenie do obierania jabłka, zdaje się, nie? Tak mi się wydaje, 5,50. Koszyczek za euro 50. Tu mamy fajną taką szafeczkę, o, za 8 euro. A tu u góry taki spieniacz do mleka, nie? Tutaj został jeszcze jeden kubeczek z zajączkiem. Tu jakieś inne jeszcze. A tu mamy, moi drodzy, jest to kala. Taka nowoczesna. No nie wiem, czy wiecie, że kala jest w upadłości, jeszcze działa, ale ma jakieś problemy finansowe, więc chyba długo już działać nie będzie. Tu mamy małe pojemniczki do zapiekania Villeroy-Boch za 2 euro, dlatego za 2 euro, bo właśnie Villeroy-Boch. Tutaj zajączki, jeszcze raz zajączki, koguciki, kurki i tego typu sprawy. I oczywiście to najróżnych jajek w różnej wersji.
Wygląda na jakieś ręcznie dmuchane szkło. Raczej nie Murano. Lekkie, wcale nie jest ciężkie. Ciekawe. Ciekawe. Ładne, nie? Kaiser. Piękny Kaiser. Albut Kaiser. A tu mamy zapewne Fürstenberg. One są często bardzo podobne. Takie konfiturówki. 2,50 sztuka. Te talerze wam już pokazywałam. One sygnatury nie mają, są po 4,50. Mają tylko taki wycisk w jednym miejscu. XL. XL, niestety. Ciężko rozczytać. Tu mamy jeszcze takie ładne KPM. Też po 4,50 sztuka stare. Ten serwis już widzieliście. Jest to Neue Qualitätsporzellan PM Bawaria. Ładna, pięknie złocona. Na 4 osoby, 4 sztuki filiżanki. Tu mamy jeszcze u góry bardzo ładne lampki. Nóżka piękna. Sztuka 9,50. Co tu w witrynie mamy? Troszkę biżuterii. Tu mamy bardzo ładną zawieszkę za 12,50. Klipsy za 9,50. Tutaj mamy spinki do mankietów w różnych cenach zresztą. Tu mamy taki obraz, zobaczcie. Myślę, że nawiązuje do azjatyckich klimatów. Mamy żurawie. U góry też mamy ładny obraz. I też chyba nawiązuje do azjatyckich klimatów. Gdzieś tam w głębi widzę takie budowle. Jakieś takie świątynie chyba chińskie albo azjatyckie. Ten dzbanek to mi przypomina trochę Bolesławiec.
prawda nie jest granatowy, bo Bolesławiec się kojarzy z granatowym kolorem, przynajmniej mi. Ale ten też mi się kojarzy z Bolesławcem, jakoś bardzo ładny. Ile on kosztował? 5 euro. Stoi tu jeszcze ten piękny dzbanek u góry. Mówiliście do mnie, pisaliście do mnie: Pani Kasiu, czemu Pani go nie wzięła? 6,50. Żebym ja tak wszystko brała, co piszecie, moi drodzy. Już by nam miejsca w domu zabrakło niestety. Co tu jeszcze mamy? Taki wazonik za 8,50. Mamy trochę kryształu u góry. Tomas, Bawaria. Tu mamy taki piękny ażurowy. Schwarzenhammer 4,50. A tu na dole taka miseczka w bardzo dobrym stanie. Mam wrażenie, że brakuje, że to moździerz był. Takie, wiecie, surowe w środku jest. Tu mamy takie nowoczesne doniczki. To jest chyba świecznik, tak w sumie, za 2 euro. Taki nowoczesny, ale fajny. Fajny pomysł na cienką świeczkę. Takie 2 cytryny zielone. To już chyba zeszłym razem było Huchenreuter, ale bardzo fajne, porządne, grube filiżanki. Huchenreuter to jednak jakość, naprawdę, przeważnie. Raczej się nie spotkałam z czymś byle jakim. Tu jeszcze mamy ładny dzbanek. I 2 ładne lampki. Tylko 2 za euro 50. Takie nowoczesne. No tu mamy formy do pieczenia zajączków. Po ile te formy? 4,50. A tu mamy piękne jajo, o takie. Chyba w maki. To chyba są maki. 8,50. Trochę dużo, 8,50. Fajne te zajączki. Takie vintage. Tu mamy taki lint. Taki jak lint. Robił to Thomas, czyli Rosenthal.
Witajcie kochani, witam Was serdecznie na kanale Włóczykije. Mam na imię Kasia. To ze mną oglądacie fajne Flohmarkty w Niemczech i second hand shopy również, czyli sklepy używane. Odkrywamy razem piękne rzeczy, czyli piękny świat antyków i staroci. Moi drodzy, co fajnego dzisiaj było? Co Wam wpadło w oko? Powiem szczerze, że mi wpadło w oko bardzo te piękne pisanki. Chyba były drewniane. W ogóle dużo było ładnych rzeczy. Villeroy Boch. Ten Villeroy Boch, który był w gablocie, rzadko widuję w ogóle te takie nowoczesne, bo one chyba są w miarę nowe. Mówię o tej figurce takiej a la wielkanocnej. Jest parę rzeczy, które wpadło mi dzisiaj w oko, jest też parę rzeczy, które kupiłam. Powiem szczerze, że dzisiaj pomimo dużych zakupów, bo dzisiaj mam duże zakupy, to naprawdę niewiele wydałam. Chyba niewiele, tak mi się jakoś kojarzy. A zaraz będziemy liczyć. Moi drodzy, mam dzisiaj nowe kolczyki, tak mam wrażenie, że jeden jest krótszy, drugi dłuższy. Tak jakoś wygląda, ale powiem szczerze, że przyrównywałam je, jeden do drugiego, są identyczne. Może ja jakoś krzywo stoję? Nie, chyba nie. Moi drodzy, wygłupiam się tylko. Moi drodzy, co kupiłam dzisiaj? Dajcie znać, co Wam wpadło w oko, co Wam się spodobało, co byście kupili, bo było trochę fajnych rzeczy. Byłam też w sklepie, w którym nie wolno mi nagrywać, ale kupiłam tam właśnie parę fajnych, tanich perełek, także myślę, że będę tam zaglądać od czasu do czasu. To, że nie nagrywam tam, no to trudno, nic nie zrobię na to, ale zawsze tam mogę jakieś perełki kupić, więc warto tam zajrzeć. Moi drodzy, co kupiłam? Kupiłam na przykład piękną rybę i chyba ją sobie wezmę do kempingu, do kampera w sensie, bo w tym roku spędzamy Wielkanoc właśnie w Polsce i chyba będziemy cały czas w ogóle właśnie w naszym domku, żeby nie marnować czasu, w sensie nie marnować czasu, jak najwięcej tam być, bo jak nie będziemy tam jak najwięcej, to będzie to trwało jeszcze dłużej, nie? Moi drodzy, taka piękna paterka w kształcie ryby. Co to za ryba? Nie wiem, kojarzy mi się trochę z rekinem, ale może to nie jest rekin. Zobaczcie, piękne łuski ma z boku. Tutaj taki trochę kręgosłup jakby od ryby. Nie ma żadnej sygnaturki, ale myślę, że jest bardzo ładna i słuchajcie, na Wigilię na przykład mama powiedziała, że fajnie by w niej wyglądała ryba grecka bądź jakieś śledzie w śmietanie. Także myślę, że fajny zakup. Ona chyba kosztowała 2,50. Już teraz do końca nie pamiętam, ale jakoś tak ona nie była w każdym razie droga. Także to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą, moi drodzy, że najpierw Wam pokażę z normalnych sklepów, gdzie mogłam nagrywać, a potem Wam pokażę te rzeczy, które nie są nagrane. I następną rzeczą, moi drodzy, były takie cztery filiżanki w moim ulubionym wzorze, kolorze z Anglii. Ja bardzo uwielbiam fajans z Anglii, więc jak mi się trafia, to kupuję. Dzisiaj trafiły mi się 4 takie filiżanki, były jeszcze barszczówki, ale u mnie barszczówki raczej się nie przydadzą, bo jeżeli jemy zupę, to jemy konkretnie. Także takie coś trzeba by było 3 razy nalewać do tej barszczówki, żeby coś zjeść. Bardzo ładna, słuchajcie, zobaczcie sobie z bliska. Bardzo ładny kształt, jakość i no jak nowa jest naprawdę, także fajnie. Znowu mi się udała jakaś do kolekcji. Wcale ich tak dużo nie mam jakby się miało wydawać. Do 12 osób to mi jeszcze bardzo daleko. Moi drodzy, taki odcisk Made in England, ale mamy tutaj na talerzyku. Talerzyk wygląda tak. I na talerzyku mamy właśnie taką sygnaturę. Jest to, moi drodzy, Ironstone Johnson Bros. Także tak to wygląda. Ja zapłaciłam bodajże 4,5 euro chyba za parę, w sensie za duo. Nie najtaniej, ale one są dla mnie bardzo jakoś ważne. I zawsze jak uda mi się coś trafić, to zawsze sobie przytulę. Może kiedyś się uda mieć na 12 osób taki zestaw, fajnie by było. Moi drodzy, co jeszcze kupiłam?
Już Wam pokazuję. Następną rzeczą była taka taca. Następną rzeczą była taka taca, ona jest od WMF, bardzo ładnie zachowana, słuchajcie, jak prawie nowa, tak, i nie ma tutaj nalepki, ale ja już takie spotykałam i to jest WMF, jest 50 centów cena, także myślę, że gdyby miała nalepkę, to byłaby pewnie droższa, a tak to kupiłam za 50 centów, czyli za bardzo niewiele pieniędzy. Można na tym postawić na przykład małe, bardzo małe oczywiście, 6 kieliszków, jakichś bardzo ładnych, zdobionych, kryształowych, tylko musiałoby się tutaj zmieścić, bo ta paterka czy taca jest bardzo mała, więc zobaczcie, ona ma takie zdobienia jeszcze na boczku, takie jakby różyczki, także to jeszcze ładniej wygląda. Ja tu widzę właśnie taki sześciopak kieliszków ładnych, zdobionych, ale musiałoby być naprawdę filigranowe, żeby się zmieściły. Moi drodzy, i teraz mamy właśnie te rzeczy, które kupiłam u tej pani w tym sklepie, gdzie nie mogę nagrywać, ale u niej się trafiają bardzo fajne rzeczy. Także będę tam od czasu do czasu zaglądać. Moi drodzy, paterka, taka malutka paterka i to jest Bawaria. W pięknym stanie, no jak nówka, zobaczcie, ona się tak błyszczy, jakby była zupełnie nieużywana, ona kosztowała, widzicie, 2 euro, też niedużo, więc fajnie. I następną rzeczą jest taka łyżka do ciasta. Powiem szczerze, że jest to Hutchenreuta i ja nie widziałam jeszcze do tej pory w ogóle, żeby Hutchenreuta robił takie, to jest tak zwany Tortenheber, czyli łyżka do ciasta albo do torta, jak to woli. I ta końcówka jest tutaj, słuchajcie, z porcelany. I wyobraźcie sobie, że pani miała taki kosz, w którym miała powrzucane różne sztućce i było mnóstwo różnych sztućców, przeważnie każdy z innej parafii. I na tym była cena napisana na takim mazakiem czarnym 5 euro, ale pani powiedziała, że jak on był w tym koszu, to tam wszystko jest po euro, więc to też kosztowało euro. Powiem szczerze, że nawet gdyby to kosztowało 5, to myślę, że bym wzięła, dlatego że ona jest naprawdę bardzo ładna. Ona tak przybliżenie wygląda na taką troszeczkę porysowaną, ale tego tak naprawdę w ogóle nie widać. Rączka też jest bardzo ładna. Hutchenreuta za euro, jakieś 4-5 zł. Nawet tu ma sygnaturę, widzicie tutaj. Także fajnie, bardzo ładna, niezniszczona. Będzie mi pasować do moich niebieskich fajansów. Moi drodzy, i jeszcze u tej pani właśnie taka piękna cukiernica. Ma tutaj z przodu wycięcie na łyżkę. Bardzo ładne szkło, takie bursztynowe. Bardzo mi się spodobała. Śliczna jest, naprawdę też kosztowała grosze, bo kosztowała 2 euro, więc sobie wzięłam. Takie szkło bursztynowe jakoś rzadko się trafia, a jest wyjątkowo ładne. I moi drodzy, wracamy do tego, co kupiłam. Moi drodzy, ostatnią rzeczą jest taki piękny dzban. Myślę, że w takim stylu art deco. Moi drodzy, piękny zielony. Nie jest to uran, bo sprawdzałam, mam już lampkę, więc mogę sobie zawsze sprawdzić, czy coś jest uranowe, czy nie. Są na tym takie piękne maki. I moi drodzy, to jest takie ciekawe znalezisko, bo to jest produkt amerykański. Moi drodzy, jest to marka Hazel Atlas Glass Company. Siedziba w Virginii w Stanach Zjednoczonych i ten model się nazywa Florentine, bądź jest znany też pod nazwą Puppy, jakoś tak. Moi drodzy, bardzo ładny, wyjątkowo stary, bo ma prawie 100 lat i jest w idealnym stanie. Lata 30 mniej więcej, zresztą to widać szczególnie po tej rączce tutaj, że to są lata 30. Bardzo ładny, wyjątkowy kolor, myślę. Takie szkła zielone są raczej rzadko spotykane. Ja przynajmniej rzadko spotykam. Bardzo ładny. Ja za niego dałam 3 euro. Zobaczcie sobie, tu jest jeszcze cena. Także myślę, że fajny zakup jest taki. Przyciąga wzrok, bo ma bardzo ładny kolor. Moi drodzy, dajcie znać, co Wam wpadło w oko. Myślę, że zakupy się fajnie udały. Nie wydałam dużo, bo dużo było takiej kwocie małej. Także fajnie.
Nie byłam raz, byłam parę razy, także trochę się nachodziłam, ale warto, moi drodzy, warto, coś czasem wpadnie fajnego w oko i trzeba kupić. Dajcie znać, co Wam wpadło w oko i widzimy się za parę dni. Już się zbliżają powolutku święta, także myślę, że już u Was w domach pewnie królują koguciki, kurki i jajka. Dajcie znać, czy już żeście coś przystroili w domy. Ja również. Pokażę Wam następnym razem. Pa!